Dobra, jest już popołudnie, zachód słońca za nami, ale nie zwalniamy tempa, jedziemy zobaczyć, co się dzieje w centrum miasta. Idziemy podziwiać Wat Arun o zachodzie słońca. Jest to podobno najpiękniejsza rzecz, którą można zrobić. Pozdrawiamy z Wat Arun, raczej widoku na Wat Arun. Pójdziemy tam któregoś dnia, wszystko Wam pokażemy. Przepiękna świątynia, najpiękniejsza na zachód słońca. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości, to wygląda w rzeczywistości to tak. Myślę, że tutaj zachód słońca. Myślę, że wybierzemy się tam na drinka. Myślę, że któregoś dnia zaprosimy Was. A oto lokalna kuchnia jednej z lepszych restauracji tutaj. Lokalna apteka, włącznie z akupunkturą. To się nazywa świąteczny tuk-tuk. Powiem Wam tak, super jest sobie po prostu chodzić i spacerować po Tajlandii bez żadnego większego planu. Nie musicie śpieszyć, żeby zwiedzić Bangkok w 1, 2 czy 3 dni. To na pewno. My się bardzo cieszymy, że przyjechaliśmy tu na dłużej, więc nie śpieszymy się tak jak inni ludzie. Dzisiaj wyszliśmy sobie na taki pierwszy spacer. Zobaczyliśmy Wat Arun o zachodzie słońca, teraz idziemy wzdłuż pałacu, a zaraz pójdziemy na Khao San Road i jeszcze sobie coś dobrego zjemy. A to jest tylko jedna z części wielkiego pałacu, jest tak ogromny. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wejść do jakiejkolwiek świątyni albo jeżeli chcecie wejść do Wielkiego Pałacu, to musicie być odpowiednio ubrani. Tutaj bardzo rygorystycznie tego przestrzegają. Także tutaj macie instrukcje, co można, raczej czego nie można. Także nie można iść na golasa, nie można iść z odkrytym pępkiem, nie można iść z odkrytymi ramionami, nie można iść w shortach, także rzeczywiście trzeba zwrócić na to uwagę. Oczywiście Tajowie są bardzo przedsiębiorczy, także jeżeli ktoś jest tak ubrany, za 100, 200, 300 batów może sobie tutaj kupić strój, no i wtedy bez problemu wejdzie do świątyni czy do Wielkiego Pałacu. Jeżeli macie mało czasu w Bangkoku, to pamiętajcie, że takim mastem jest zrobienie albo zobaczenie świątyni Wat Arun, jest zobaczenie świątyni Wat Po i tutaj jest tak zwana postać leżącego bądź odpoczywającego Buddy. Oczywiście trzeba też zobaczyć Wielki Pałac. No a później, jeżeli ktoś ma ochotę, no to można iść sobie troszeczkę wyżej, no i tutaj już się bardziej pobawić. Khao San Road wita zawsze z otwartymi ramionami. A tak wygląda Wielki Pałac nocą. Też robi fajne wrażenie. Najfajniejsze jest to, że nie ma tu tyle ludzi. Bangkok również przystrojony na święta. Przez tych świąt akurat raczej tu się nie obchodzi. Ale podobają mi się te drzewka. Wielki Pałac w Bangkoku robi niesamowite wrażenie, również nocą. Tutaj nie ma żadnych samochodów, można bez problemu się przechadzać. I fakt, że został on zbudowany pod koniec XVIII wieku sprawia, że to miejsce jest jeszcze bardziej fascynujące. My na pewno tam pójdziemy, na pewno wejdziemy do środka, zajrzymy, postaramy Wam się opowiedzieć w jak największych szczegółach, jak wygląda ten pałac, jak powstał, no i co teraz się z nim dzieje. A w tym momencie stoimy na takim wielkim placu zielonym, który znajduje się w samym centrum Bangkoku. Są tu takie
błonia krakowskie, tylko że w Bangkoku i nie do końca wiemy po co są, ale też obiecujemy, że się dowiemy. No a teraz co? Teraz idziemy na Khao San Road, pewnie sobie coś zjemy i może wypijemy jakiegoś wina. Na pewno to pole służy do relaksu. Ja dzisiaj jestem ubrana jak 90% turystów przyjeżdżających do Tajlandii. Te spodnie to jest pierwsza rzecz, którą praktycznie każdy kupuje przyjeżdżając tutaj. Kosztują 100-150 batów w zależności od rozmiaru, gdzie się kupuje. Jesteśmy właśnie na początku Khao San Road, najsłynniejsza ulica, gdzie można się zabawić. Jak widzicie, są tu niezłe imprezy, ale jest tu także bardzo dużo food trucków, więc można sobie kupić coś dobrego do jedzenia. Tutaj jedzenie jest do wyboru, do koloru, także czy się chce tajskie, czy się chce coś do picia, czy kokosy, to naprawdę znajdzie się to wszystko. Thank you very much. Arigato. Naprawdę szalona droga. Można tutaj spróbować wszystkiego, co tylko się chce. Thank you. Każdy co chwilę zaczepia, żeby rzeczywiście albo na jakieś piwko, albo na masaż, albo na coś do jedzenia. Nudy nie ma. Jak ktoś ma ochotę na masaż, to tutaj jak najbardziej są. Jak widzicie, też wszyscy biorą w tym udział. No a później idzie się na piwko, także rzeczywiście wszystkiego tutaj dużo. Khao San Road rzeczywiście szalone miejsce, szalona droga. Można kupić w zasadzie wszystko i przeżyć wszystko. Także warto, żebyście uważali na to, co robicie. Wszystko jest dla ludzi tylko rozsądnie. No i rzeczywiście jest tutaj dość duży tłum, więc zwracajcie uwagę na swoje kieszenie. Ale ogólnie my polecamy wpaść tutaj, napić się wiadra słynnego, czyli tak zwanego drinka w wiadrze, a później grzecznie wrócić do hotelu, bo przecież rano trzeba zwiedzać. My się bawimy dobrze, planujemy się bawić jeszcze lepiej, a tymczasem idziemy zobaczyć, co Khao San ma nam do zaoferowania. Dawniej spożywanie było nielegalne, teraz można znaleźć na każdym kroku sklepy, które sprzedają. Jesteśmy teraz na Rambutri Road. Jest to droga, która jest zaraz koło Khao San i to właśnie tutaj warto iść coś zjeść. Najlepsze knajpy, najlepsze ceny, także chodźcie z nami. Ogólnie ulica robi bardzo fajne wrażenie. Jesteśmy tu pierwszy raz, a już widać, że można się zrelaksować. Jest tu nieco ciszej niż na Khao San, także naprawdę polecamy to miejsce na kolację. No i my zaraz sobie wybierzemy jedną z takich restauracji i na pewno coś sobie zjemy. A taką żabkę już kupiliśmy, tylko nie pamiętam w jakim kraju. Cena masażu tajski pół godziny 150, 2 godziny 500 batów. Mariola na robocie. To jest smak Tajlandii dla mnie. Watermelon juice. Mega super.
100%. Jedno z najbardziej popularnych potraw, mango sticky rice. Jaki to kosztuje krawat? Good price. Good price, good.